W Polsce zarabiamy coraz więcej, średnie wynagrodzenie regularnie rośnie. A mimo to liczba osób, które decydują się na długoterminowe budowanie majątku, wciąż jest niewielka. Bardzo często problemem nie jest wysokość pensji, a raczej to, co robimy lub nie z pieniędzmi, które już dziś zarabiamy. Jak więc podejść do inwestowania, jeśli zarabiasz przeciętnie? Od czego zacząć? W tym filmie pokażę Ci prosty sposób, który pozwala spokojnie budować majątek, nawet jeśli nie dysponujesz ogromnym kapitałem. Spotykam się z opiniami, że inwestowanie jest dla ludzi dobrze zarabiających. Najpierw trzeba zwiększyć dochody, odłożyć większą kwotę, kupić mieszkanie i dopiero później zainteresować się giełdą. Na pierwszy rzut oka brzmi to rozsądnie, ale właśnie takie myślenie sprawia, że wiele osób nigdy nie zaczyna inwestować. Spójrzmy na Polskę. Wynagrodzenia od lat systematycznie rosną, a mimo to liczba aktywnych inwestorów nadal pozostaje stosunkowo niewielka. Inwestowanie na giełdzie deklaruje około 5% Polaków, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten nierzadko sięga ponad 30%. USA są pod tym względem absolutnie rekordowe. Prawie 60% społeczeństwa inwestuje na giełdzie. Gdyby sam wzrost zarobków automatycznie prowadził do budowania majątku, z roku na rok coraz więcej osób osiągałoby finansową niezależność. Tymczasem w praktyce, przynajmniej w naszym kraju, często jest odwrotnie. Wraz ze wzrostem dochodów rosną nasze wydatki. Zmieniamy samochód na nowszy, wybieramy droższe wakacje, częściej jemy w restauracjach czy poszukujemy większego lokum. Nie ma w tym nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy każda podwyżka poprawia wyłącznie poziom życia, ale nie zwiększa naszego majątku. Wyobraź sobie dwie osoby, które zarabiają dokładnie tyle samo. Pierwsza z nich odkłada decyzję o inwestowaniu, bo uważa, że najpierw musi zarabiać więcej. Druga uruchamia prosty system i co miesiąc inwestuje 500 zł ze swojej pensji. Załóżmy, że robi to przez 10 lat i osiąga średnią stopę zwrotu na poziomie 9% rocznie. To historyczny wzrost indeksu takiego jak MSCI. Ta osoba wpłaci do swojego portfela łącznie 60 tysięcy, ale jego wartość wzrośnie do 97 tysięcy złotych. Oznacza to, że 37 tysięcy złotych nie pochodzi z kolejnych wpłat, ale z pracy kapitału i działania procentu składanego. Tymczasem osoba nieufna w stosunku do giełdy i budowania majątku przez te same 10 lat kumuluje swoje wydatki i nie daje swoim pieniądzom okazji do pracy. To właśnie dlatego uważam, że znacznie ważniejsze od pytania, ile zarabiam, jest pytanie, czy mam system, który pozwala regularnie zamieniać część mojej pensji w aktywa? Jeżeli nauczysz się robić to przy przeciętnych zarobkach, dużo łatwiej będzie Ci kontynuować ten proces również wtedy, gdy Twoje dochody zaczną rosnąć. Błędem jest przekonanie, że skuteczne inwestowanie musi być skomplikowane. Wiele osób wyobraża sobie, że trzeba codziennie analizować spółki, czytać raporty finansowe, śledzić wiadomości i przewidywać, co wydarzy się na giełdzie w kolejnych miesiącach. Dla większości pracujących osób oznaczałoby to właściwie drugi etat. Ja podszedłbym do tego zupełnie inaczej. Nie próbowałbym zostać najlepszym inwestorem na rynku. Znacznie bardziej zależałoby mi na stworzeniu systemu, który będę w stanie realizować przez następne 20 lat. Od dawna wiadomo, że większość funduszy aktywnie zarządzanych w długim terminie przegrywa z prostymi funduszami indeksowymi. Dzieje się tak mimo zespołów analityków, ogromnych budżetów i codziennego monitorowania rynku. Skoro profesjonalistom tak trudno regularnie pokonywać indeksy, trudno oczekiwać, że przeciętny inwestor będzie robił to po godzinach pracy. Dlatego zamiast szukać jednej idealnej spółki, wybrałbym rozwiązanie pozwalające uczestniczyć we wzroście całego rynku. Właśnie na tym polega idea funduszy ETF. Za pomocą jednej transakcji możemy kupić udziały w setkach, a czasem nawet tysiącach spółek z różnych sektorów i krajów. To oznacza również, że nie muszę przewidywać, która branża będzie zwycięzcą następnych lat. Jeżeli rozwija się sztuczna inteligencja, korzystają na tym firmy technologiczne. Jeżeli rośnie znaczenie ochrony zdrowia, zwiększa się udział spółek z tego sektora. Globalny indeks zmienia się razem z gospodarką, a mój portfel inwestycyjny za nimi podąża. Ich największą zaletą nie jest obietnica spektakularnych zysków. Jest nią prostota oraz szeroka dywersyfikacja. Nie muszę zastanawiać się, czy lepszą inwestycją będzie Apple, Microsoft czy Amazon. Kupuję praktycznie cały rynek i pozwalam światowej gospodarce wykonywać swoją pracę. Paradoksalnie właśnie ta prostota jest jedną z największych przewag takiego rozwiązania. Znacznie łatwiej wytrwać przy nieskomplikowanej strategii przez 20 lat, niż nieustannie szukać kolejnych okazji inwestycyjnych. Jest jeszcze jedna pułapka, w którą wpada wielu początkujących inwestorów. Zamiast zastanawiać się, czy inwestować, zaczynają zastanawiać się, kiedy inwestować. Pojawiają się pytania: może poczekam na korektę, może rynek jest już za drogi, a może lepiej zaczekać do kolejnej decyzji banku centralnego. Tymczasem nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. Gdyby ktoś naprawdę potrafił regularnie przewidywać zachowanie rynków finansowych, prawdopodobnie byłby jednym z najbogatszych ludzi na świecie.
Dlatego zamiast próbować znaleźć idealny moment, postawiłbym na regularność. Osoba pracująca na etacie ma ogromną przewagę nad wieloma inwestorami. Co miesiąc na jej konto wpływa wynagrodzenie, a skoro pieniądze pojawiają się regularnie, równie regularnie mogą trafiać do portfela inwestycyjnego. Takie podejście nazywane jest strategią DCA, czyli Dollar Cost Averaging. W praktyce oznacza po prostu inwestowanie tej samej kwoty w regularnych odstępach czasu, niezależnie od tego, czy na rynku panują wzrosty czy spadki. Dzięki temu nie muszę zgadywać, kiedy jest najlepszy moment na zakup. Kupuję zarówno wtedy, gdy ceny są wysokie, jak i wtedy, gdy na rynku pojawia się korekta. W długim terminie taka systematyczność okazuje się znacznie ważniejsza niż próby idealnego wyczucia rynku. Skoro nie próbowałbym codziennie pokonywać rynku ani przewidywać jego kolejnych ruchów, pojawia się naturalne pytanie. Jak w praktyce wyglądałby taki portfel? Przede wszystkim nie inwestowałbym wszystkich pieniędzy w jeden rodzaj aktywów. Nawet jeśli moim głównym celem jest budowanie majątku, chcę jednocześnie spokojnie spać podczas okresów większej zmienności na giełdzie. Dlatego mój portfel składałby się z dwóch podstawowych elementów: części bezpiecznej oraz części odpowiedzialnej za długoterminowy wzrost. Pierwszym filarem byłyby obligacje skarbowe. Wiele osób uważa je za nudne i mało atrakcyjne. I rzeczywiście, raczej nie usłyszysz historii o kimś, kto został milionerem dzięki obligacjom. Tylko że ich zadanie jest zupełnie inne. Nie mają imponować stopą zwrotu, mają dawać stabilność. W Polsce nie możemy narzekać na ofertę obligacji skarbowych, zwłaszcza tych przeznaczonych do długoterminowego oszczędzania. Obligacje indeksowane inflacją pomagają chronić wartość naszych pieniędzy, dzięki czemu wzrost cen w gospodarce nie stanowi dla nas problemu. Jest jednak jeszcze jeden powód, dla którego lubię mieć obligacje w portfelu: stabilność. Kiedy na rynku akcji pojawiają się większe spadki i emocje zaczynają brać górę, świadomość, że część kapitału znajduje się w znacznie spokojniejszej części portfela, daje komfort psychiczny. A w inwestowaniu spokój często okazuje się cenniejszy niż próba wyciśnięcia najwyższego zysku. Drugim filarem portfela byłby globalny fundusz ETF inwestujący w akcje. To właśnie ta część odpowiadałaby za budowanie majątku w długim terminie. Zamiast zastanawiać się, które spółki będą zwycięzcami następnej dekady, wolę posiadać niewielki udział w tysiącach przedsiębiorstw z całego świata. Takie podejście ma jeszcze jedną zaletę. Nie uzależniam wyniku swoich inwestycji od jednej decyzji. Jeżeli dana firma okaże się rozczarowaniem, nadal pozostają setki innych przedsiębiorstw, które rozwijają się i zwiększają swoją wartość. To właśnie dywersyfikacja sprawia, że mogę inwestować spokojniej i znacznie rzadziej podejmować emocjonalne decyzje. Jeżeli inwestujesz z myślą o przyszłości oddalonej o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, warto również wykorzystać IKE lub IGZE. To specjalne konta emerytalne stworzone z myślą o długoterminowym inwestowaniu. Ich największą zaletą są preferencje podatkowe, dzięki którym większa część wypracowanego zysku może zostać w Twojej kieszeni. W wielu przypadkach właśnie od nich rozpocząłbym budowanie swojego portfela, zanim sięgnąłbym po zwykły rachunek maklerski. Zauważ, że do tej pory ani razu nie powiedziałem, który ETF warto wybrać, ani jaki dokładnie procent portfela powinien trafić do obligacji. I celowo tego nie robię. Moim zdaniem początkujący inwestorzy poświęcają zbyt dużo czasu na szukanie idealnych proporcji, a zbyt mało na samo rozpoczęcie inwestowania. W praktyce znacznie większe znaczenie od perfekcyjnie dobranego portfela ma to, czy będziemy konsekwentnie dokładać do niego kolejne środki przez następnych 20 lat. Jeśli jednak chcesz sprawdzić mój portfel długoterminowy z konkretnymi obligacjami, ETF-ami i spółkami, kliknij w link na ekranie. Moim celem w tym portfelu jest zbudowanie kapitału w wysokości 1 miliona złotych do 2035 roku. W tym miejscu wiele osób myśli pewnie, to wszystko brzmi sensownie, ale ja naprawdę nie mam czasu zajmować się inwestowaniem. I właśnie tutaj dochodzimy do rzeczy, która najbardziej zaskakuje osoby spoza rynku. Na co dzień praktycznie nie śledzę notowań i nie analizuję wydarzeń na giełdzie. Zamiast tego wyznaczyłem sobie jeden dzień w kwartale, który nazywam swoim dniem inwestora. To właśnie wtedy sprawdzam portfel, dokonuję ewentualnego rebalansingu, analizuję, czy wszystko nadal odpowiada moim założeniom i inwestuję kolejne środki. W praktyce zajmuje mi to około 10 minut raz na kwartał. To mniej czasu niż wiele osób poświęca na wybór filmu lub serialu na wieczór. I właśnie to jest moim zdaniem największa zaleta prostego systemu. Nie wymaga ciągłego podejmowania decyzji, nie zmusza do codziennego śledzenia wykresów. Pozwala normalnie pracować, rozwijać się zawodowo, spędzać czas z rodziną, a jednocześnie regularnie budować majątek. Jak widzisz, budowanie majątku nie trzeba wcale zaczynać od wysokiej pensji. Można stworzyć prosty i regularny system. To właśnie on sprawi, że z pozoru niewielkie kwoty mogą z czasem zamienić się w naprawdę duży kapitał.
A teraz daj znać w komentarzu, co dziś najbardziej powstrzymuje Cię przed inwestowaniem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.